Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku Ja. I Nuri, oczywiście. Dzisiaj zabieramy Was na przejażdżkę. No bo ci, którzy nas oglądają regularnie, dobrze wiedzą, gdzie mieszkamy. Mieszkamy na wschodzie Turcji, w miejscowości Erciş, należącej do prowincji Van. Mieszkamy tu tymczasowo ze względu na pracę Nuriego. Jeżeli jeszcze nie wiecie, o co chodzi, to będę dodawać linki do odpowiednich filmów. I gdzieś tam na vlogach widzieliście, jak wygląda nasze osiedle, jak wygląda tam gdzieś może miasto trochę, promenada, jak to jest nad jeziorem, ale prosicie mnie często o to, żebym pokazała Wam całe osiedle i całe miasto. I nie jest to możliwe, żeby nagrać to spacerując, bo jednak to miasto jest dosyć spore, bo Erciş ma jakieś niecałe 200 000 mieszkańców i też osiedle jest położone 7 km poza miastem. Więc stwierdziliśmy, że dzisiaj po prostu przejedziemy się samochodem po osiedlu i po mieście i z samochodu Wam pokażemy, jak to wszystko wygląda. Także wsiadajcie z nami i jedziemy. Jak już Wam mówiłam na filmie, na którym pokazywałam nasze mieszkanie, mieszkamy na osiedlu, które się nazywa Toki. I tak ono wygląda, że właściwie wszystkie bloki są takie same. Otworzę, żeby nie świeciło słońce, nie odbijało. Jedź. Pranie na płocie. Mimo że tutaj jest taka zabudowa miejska, to jednak na tym osiedlu większość ludzi żyje sobie jak na wsi. Niektórzy mają roślinki nawet w ogródku. Tutaj właśnie jest taki ogródek. Tutaj jest taki pojemnik, gdzie jest zbierana woda i tam mają normalnie ogórki, pomidory pod blokiem. Widać już jesień, pomału kolorowe drzewa. Nie będziemy chyba wjeżdżać w żadne ulice za bardzo w środek osiedla, tylko tak w koło je objedziemy, żebyście mieli pojęcie, jak duże ono jest. Ale jak widzicie, cały czas wszystkie bloki takie same, ewentualnie gdzieś tam czasem różnią się kolorami. Ale wielkość mieszkań i układ tych mieszkań jest identyczny we wszystkich blokach. Dużo niestety takiego suchego terenu, niezagospodarowanego. Ale tutaj jest dość trudny teren, żeby cokolwiek wsadzić, żeby rosło, bo pod ziemią jest sam kamień. Gdyż osiedle jest wybudowane w górach i wcześniej tutaj nic nie było, tylko góry takie kamieniste dosłownie. I żeby mogli tutaj osiedle wybudować, musieli najpierw wszystko równać, no ale właśnie gleba niedobra do roślin, niestety. Plac zabaw jakiś się trafił. Tutaj jedna ze szkół na osiedlu. A tutaj jeden ze sklepików.
Tutaj widzicie widok na miasto. Właśnie tak daleko od miasta jesteśmy. Ale za chwilę będziemy tam jechać, to sami zobaczycie. Jedziemy teraz mniej więcej taką trasą, jak jedzie autobus miejski. Jak ktoś chce się dostać do miasta autobusem, to trwa to dosyć długo, bo całe osiedle trzeba objechać. I niby to jest tylko 7 km, a autobusem miejskim do miasta jedzie się 40 minut. Teraz w lewo. Tutaj mamy przychodnię. Jak jest potrzebny pierwszy taki kontakt z lekarzem, to tam. Cały czas jeszcze to osiedle się ciągnie, jeszcze nie koniec. Tutaj następny taki mniejszy sklep osiedlowy. Tutaj znowu jakaś szkoła. Tak to wygląda. Przez pierwszy tydzień, jak tutaj zamieszkaliśmy, miałam spory problem, żeby trafić do naszego bloku, jak gdzieś sama wyszłam. Bo jak widzicie, wszystko wygląda tak samo, a ja mam tak słabą orientację w terenie, że no miałam problem. Kolory bloków zależą od tego, na której alei się znajdują, bo osiedle jest podzielone na... Ile tych alei? 11? 12? 12 albo 13. Albo 13 nawet. No właśnie, i każda aleja ma inny kolor bloków. Więc to takie ułatwienie, żeby trafić. No i jesteśmy znowu w tym samym punkcie, z którego ruszyliśmy. Więc tak wygląda całe osiedle. I teraz pokażemy wam właśnie, jak wygląda trasa z osiedla do miasta. Tutaj nie będzie chyba teraz za bardzo widać, ale tam jest właśnie widok na jezioro, ale nad jezioro później zjedziemy. Nad jeziorem położone jest dolne osiedle, które też wam potem pokażemy, a my mieszkamy na górnym osiedlu. Jak sama nazwa wskazuje, dlatego że mieszkamy na górze. Będziemy teraz zjeżdżać za chwilkę taką krętą drogą. Wiadomo, żeby nie było tak bardzo stromo w dół, musieli taką drogę zrobić, zaraz zobaczycie. I tu się właśnie to zaczyna. Zimą, jak napada śniegu, dość tutaj jest ślisko.
moi drodzy, próba posadzenia parku, jakiegoś takiego małego lasu. Zobaczymy, czy te drzewa się przyjmą. Zostały wsadzone niedawno w tym roku. No, mam nadzieję. Byłaby jakaś odmiana od tego suchego terenu. Chyba trochę tu przymknę okno, bo będzie teraz hałas. Musimy trochę szybciej tu jechać, bo będą na nas trąbić. I w ten sposób właśnie dojeżdżamy do ronda. I na tym rondzie, gdybyśmy pojechali prosto, to dojechalibyśmy właśnie do dolnego osiedla i nad jezioro. Ale my teraz będziemy skręcać w prawo i pojedziemy najpierw do miasta. Tutaj, jak widzicie, też zatrzymuje się właśnie autobus miejski. Dlatego sporo ludzi tutaj stoi. Często właśnie czeka na autobus. No, do miasta jeszcze jest spory kawałek. Gdybym miała tak pieszo z osiedla iść, no to nie wiem. Niemożliwe. Niemożliwe. Jeszcze dojść do miasta może, ale z powrotem pod tą górę. Tu mamy trochę zieleni. No. Ogólnie jak tak stąd popatrzeć, no to wydaje się, że miasto jest zielone. Bardzo. Ale i tak no brakuje nam tej zieleni właśnie u góry na osiedlu. O tak, zobaczcie, sporo jest drzew i tutaj właśnie też jest taki jakby park. No gdyby tak u góry też było, to byłoby super, no ale rozumiem, że tam gleba niekorzystna do tego. I tu mamy taką jakby obwodnicę. Tutaj za tymi drzewami jest też sporo domów jednorodzinnych, bo kiedyś ten teren to już był poza miastem, jak osiedla nie było, więc tutaj to właściwie była wioska poza Erciś, a jak wybudowali osiedle, no to te domy też zostały już do Erciś zaliczone jako dodatkowa w Erciś ulica. I tutaj niestety pokażę wam coś, co zawsze nas bardzo irytuje. Jak tutaj się stoi na światłach, to podchodzą dzieciaki żebrać o pieniądze. Te dzieciaki to są prawdopodobnie uchodźcy. No i my nigdy tym dzieciom nie dajemy pieniędzy, bo wiemy, że te rodziny tak naprawdę mają pomoc socjalną i te dzieci nie muszą tego robić. A dopóki ludzie będą dawać im pieniądze, to te dzieci będą to robić właśnie. Gdyby ludzie im pieniędzy nie dawali, to te dzieci by tutaj nie siedziały. Więc my nigdy pieniędzy nie dajemy. I tutaj właśnie rondo do miasta. I tutaj już się zaczyna miasto właśnie. Tą ulicą, którą teraz będziemy jechać, to jest główna ulica miasta. Na niej się znajdują wszystkie sklepy, tego typu rzeczy. I budują się cały czas nowe bloki. Tu po lewej na przykład. Mhm. Nie mamy w mieście żadnego centrum handlowego. Była próba budowy centrum handlowego, ale ostatecznie nie dostali pozwolenia z jakiegoś powodu i nie powstało. Mam jechać? Mhm. Jedź obok, bo nie ma sensu. Nie wiem, co oni tu stoją. Aha, autobus. No, lepiej jechać wtedy lewym, bo
Dużo jest w mieście jeszcze starych budynków, takich już naprawdę rozpadających się, nadających do rozbiórki. Sądzę, że jeszcze po trzęsieniu ziemi, które miało miejsce tutaj 9 lat temu. I to było tak silne trzęsienie ziemi, że większość miasta się zawaliła. No i to miasto cały czas powoli się od nowa odbudowuje. Widać dużo nowych budynków, ale są też takie budynki opuszczone. Na przykład tutaj ten grozi zawaleniem, ale go nie rozbierają z jakiegoś powodu, nie wiem. Tu mamy więzienia. Tak. Tu jest więzienie, ale w sumie wybudowali nowe poza miastem, więc będzie się to przenosić za miasto. Tutaj mamy kilka knajpek. A więzienie jest tu, sorki. A, ale tam też było coś. A Tam tutaj było. są druty kolczaste. No tak, tu jest więzienie. Tutaj był szpital, ale go rozebrali i wybudowali nowy szpital poza miastem. Nie będziemy aż tam daleko jechać. A tutaj teraz budują nowy szpital, porodówkę. Tutaj to się akurat przyda, bo tu są tak duże rodziny, tak dużo te kobiety rodzą tu tych dzieci, że dobre posunięcie, porodówka. No i widzicie trochę sklepów jakichś z ciuchami, z jakimiś pierdołami do domu. Kilka knajpek. Tutaj meczet przy głównej ulicy. Kwiaty Turki. No, kwiaty Turki. Takie najpotrzebniejsze rzeczy można tutaj załatwić, można tutaj kupić. Ale jak coś więcej, to trzeba jechać do centrum Van, do którego mamy 100 km. No, ale podstawowe rzeczy są. Nie ma co narzekać. Tutaj właśnie tak najwięcej. Tutaj mamy do domu rzeczy. Flo to jest sklep z butami. Gratis to jest drogeria. Migros. Najlepszy chyba supermarket turecki. Więc to co najważniejsze jest. Tutaj właśnie ten budynek to miało być centrum handlowe. No i takie stoi puste, tylko na dole te pomieszczenia są wykorzystane do sklepów, a reszta pusta stoi. Czy ty wiesz może dlaczego oni nie dostali pozwolenia w końcu? Ja słyszałam, że ludzie na tej ulicy, którzy tu prowadzą małe sklepy, protestowali, że nie chcą tutaj centrum handlowego, bo wtedy to będzie dla nich za duża konkurencja i padną im biznesy. I dlatego tej galerii tu nie otworzyli. Ale nie wiem, czy to prawda, tak słyszałam. I tutaj widzicie jeszcze tą starą zabudowę. Właśnie jak było trzęsienie ziemi, to później tymczasowo postawili takie malutkie budynki, żeby w ogóle jakoś miasto funkcjonowało. No i do tej pory nie odbudowali, tylko niektóre takie większe powstały. A część jeszcze została tych takich niskich. Ale pomału, pomału. Ubierz maseczkę. Trzymaj dystans na autobusie napisane. Oczywiście piesi. No i teraz widzicie jak wygląda ruch tutaj mniej więcej. Każdy sobie jedzie jak chce. O, tam jest samochód Przechodzi jak chce. Co? policyjny po prawej. I policja stoi. Dużo. Czemu? Nie mam pojęcia. Mówiłam wam o tym, mówiłyśmy z mamą na filmie z jej wrażeń ze wschodu Turcji. Właśnie o tym, że tutaj są takie samochody policyjne wyglądające trochę jak czołgi, samochody opancerzone.
Normalnie nie powinnam tego nagrywać. Jak ktoś to przyuważy, to jest karalne, ale trochę wam to nagram. Tak wyglądają. Autobusy są wyżej. Tak wyglądają te samochody. Skieruję kamerę gdzieś indziej, bo no, dobra. No i widzicie teraz, piesi sobie łażą między samochodami, jak im się podoba. Tutaj też się pani właśnie nam ładuje. Trzeba bardzo uważać, jak tu się jeździ. A tutaj samochód, w którym można oddać krew. Ale jak to teraz jest w czasie wirusa? Nie trzeba mieć testu na wirusa, żeby krew oddać? Nie mam pojęcia. Dziwne. A tutaj chciałam wam pokazać, jak już w końcu uda nam się tam dojechać, bo widzicie, co tu się dzieje. O, zobaczcie, no panowie, proszę. Można sobie przechodzić, jak się chce, nie? Oczywiście. No, jasne, jasne. No, tak. Tutaj wybudowali nam takie domki w stylu osmańskim. No, chyba ze 2 lata trwała ta budowa. Pamiętam jeszcze, jak była wykopana tylko taka wielka dziura pod fundamenty. I tutaj właśnie całe centrum miasta się przeniosło. Tutaj właśnie w tych budyneczkach są albo jakieś knajpki i sklepy, albo prywatne gabinety lekarzy, albo biura adwokackie, prawnicze. No, takie rzeczy. Dużo jeszcze jest też, widzicie, z napisem Kiralek, czyli do wynajęcia, jeszcze nie zajętych przez nikogo, bo właściwie zostało to wszystko otwarte zupełnie niedawno. Ale fajnie, że tak to zagospodarowali, coś takiego wybudowali. Tam dalej może już nie będziemy jechać, tylko wjedziemy teraz na ulicę, na której będziecie widzieli nowe bloki, jak się budują. A tutaj jeszcze trochę właśnie tych osmańskich domków sobie zobaczycie. Dość spory to jest teren. Do środka można wejść, w środku jest taki mały park i główny meczet. Robią jakiś remont. Tu robią remont. No i widzicie, sporo jeszcze tutaj budowy, nie? Sorry za to światło odbijające się w szybie, nic nie poradzę na to. O, tutaj właśnie widzicie, buduje się cały czas coś. Tędy jadę. Dobra, jedź tędy, jak ci wygodnie. Przynajmniej trochę tu z bliska zobaczycie sobie te domki. Bardzo fajnie to wygląda, mi się to podoba. Miasto jeszcze jest ogromne, tylko my nie wyjeżdżamy się z Kono. No właśnie, nie będziemy wam po całym mieście jeździć, bo ten film by trwał w nieskończoność. Tylko tak ogólnie najważniejsze rzeczy, żebyście mieli pogląd, jak to wygląda. Ercisz to takie miasto, niby jak usłyszycie, że 200 000 mieszkańców około, to wydawałoby się, że to jakieś ogromne miasto, ale można właściwie, jak już do miasta samego się dojedzie z osiedla, wszędzie dotrzeć sobie pieszo, przynajmniej do tych najważniejszych punktów. No i ludzie tak tutaj żyją, no takie proste życie jest, no jak w małej miejscowości w Polsce. Ja pochodzę z Chodzieży. Chodzież to jest bardzo mała miejscowość. Ile tam jest mieszkańców? 25 000? No około. No i ja bym powiedziała, że tutaj, mimo że jest 200 000 prawie, to ludzie żyją tak jak w takiej Chodzieży. Chociaż oczywiście jest dużo większy ruch, nie? Tu jest najgorzej. Tu jest najgorzej, no, się poruszać. Po prostu każdy sobie robi co chce.
strach. Jeszcze rowerzyści, tak. No. Tutaj właśnie jest ulica równoległa do głównej. I tutaj jedziemy po to, żeby Wam pokazać właśnie, jak dużo się buduje nowych bloków. Tutaj właśnie widać, też trwa jeszcze budowa. Sporo z tych bloków tutaj powstało dosłownie w ostatnich 2 latach. Wcześniej nie było aż tyle tutaj. Myślę, że tutaj jakby ktoś chciał w samym mieście zamieszkać, a nie na osiedlu, to jest takie najlepsze miejsce, bo tutaj jest jednak spokój, nie ma aż takiego ruchu jak na głównej ulicy, a jednak jesteś w centrum miasta, bo przejdziesz między blokami, jesteś na głównej ulicy. Więc tu jest fajnie. To są wszystko osiedla zamknięte, tak zwane city. Tutaj na przykład fajne te bloki, nowoczesne. Osiedla city to takie, do których mają wstęp tylko mieszkańcy lub goście ich odwiedzający z ochroną na budce, która sprawdza, kto na osiedle wchodzi. Więc tutaj właśnie takie osiedla same na tej ulicy. I widzicie wciąż, o, tam też widać, budują. Tak, może pokażę, będzie widać te bloki, są wszystko nowe. Tutaj też ten, a z tyłu za nim budują następny. Coraz więcej do Ercisz przyjeżdża nauczycieli i innych pracowników państwowych na tą służbę wschodnią, tak jak Nuri. I brakuje mieszkań po prostu, dlatego coraz więcej ich budują. I sporo z tych bloków zauważyłam, że to są mieszkania takie kawalerki. A tutaj już wjeżdżamy na taką ulicę, gdzie widać właśnie to proste życie tutaj w Ercisz, takie życie wiejskie bardziej. Bo tutaj w większości są domki jednorodzinne. Chociaż niestety za dużo tych domków nie da się zobaczyć, bo wszystkie te domy są ogrodzone bardzo wysokimi murami i sporo mają drzew powsadzanych, więc ciężko w ogóle gdzieś zajrzeć do jakiegoś domu. Tu jest jakaś ulica, nie wiem. No tam byśmy mogli objechać, wiesz, ale nie wiem, jak tam cofniesz. Przy okazji sobie zobaczycie, nie wiem, czy widać, za drzewami jest pole kapusty. Przed chwilą byliśmy w centrum miasta, teraz przy polu kapusty stoimy. Nawrócimy, bo ominęliśmy przypadkiem ulicę z domami jednorodzinnymi. Ale ja tam nie znam, jak wygląda i ten, nie wiem. No to jedźmy tą ulicą, co jechaliśmy z mamą. Gdzie ona była? Ale zobaczmy ten też. Ten też, no dobra, to jedziemy. Zadecydowane. Najwyżej wjedziemy w jakąś ślepą uliczkę. Tutaj normalnie jakby się wjechało na wieś. O nie. Jak to pokazać? O, widzicie takie domy? Słońce, kurczę.
Wszędzie takie wysokie mury mają. I tylko kawałek domu widać. No tutaj mówię, zupełnie jak na wsi. Chociaż jesteśmy bardzo blisko centrum miasta. Ale właśnie na to zwróciłam uwagę tutaj, że budują takie mury, a nie stawiają płotów. Jednak z Polski się kojarzy, że jest taki płot, nie? Takie ogrodzenie, nie mury. Tutaj jednak mury. Nie wiem, czy chcą mieć więcej prywatności, jednak nic nie widać od ulicy, czy o co chodzi? Jest jakaś rzeka. A. I tutaj znowu kapusta. No dobra. Może tędy? Teraz spróbujemy pojechać na dolne osiedle, żeby wam jeszcze tam pokazać promenadę i jak dolne osiedle wygląda. Tylko musimy się zorientować, gdzie my tu jesteśmy w ogóle. No, tu pokaż domek. Tutaj go ładną bramę mają. No, ten dom ładny. Nie wiem, którędy. Otworzę trochę szybę, bo świeci to słońce i ja się odbijam w szybie zamiast pokazywać. Matko, dzieci. No, wszystko tak ogrodzone i nawsadzane drzew. Aha, to ja już chyba wiem, gdzie jesteśmy. Tu będziemy jechać już nad jeziorem zaraz? Nie mam pojęcia. Czy mi się to wymyśliło? Zaraz zobaczymy. Nie wiem. No, ale właśnie tutaj ta część miasta daje ten efekt, który pokazywałam wam z daleka, że miasto wygląda na zielone. No bo widzicie, jednak tutaj mają sporo tych drzew powsadzanych. O, budują. No, tutaj jakiś dom budują też. No, tutaj nawet wygląda, patrz, jakbyśmy w lesie jechali. Szok! No. Więc taka też jest część miasta wiejska. Szczerze mówiąc, to nie wiem, gdzie jesteśmy. Ja wiem. Ty wiesz? To Tak. dobrze. Mam nadzieję, że wiem. Zwiedziliśmy z wami jakąś nową część miasta przy okazji, widzicie. Jak się tu zmieścimy? No tak, A, jak widzisz. przejechał. No, zupełnie jak na wsi, jakieś tutaj nastawiane Taka coś. brama i tak.
No, ale nie widać, bo jest ten murek. Znowu pole kapusty. I tędy właśnie wyjedziemy nad jezioro. Mam nadzieję, że już jest ta droga otwarta. Ostatnio była remontowana, że przejedziemy. Ile tej kapusty jedzie. No mówię, taka miejska wieś. I jesteśmy nad jeziorem. Tam nie jadę już. Tam nie jedź. W tą stronę, którą wam tu teraz pokazuję, jest stara część promenady. Jedziemy na nową część. Krowy, o! No widzicie, stara część promenady, ale krowy sobie używają. Tu mamy plażę. Tu mamy plażę, no teraz jest po sezonie, więc jest wszystko zamknięte, ale można sobie tu rowerki wodne wypożyczać i popływać. Tutaj knajpa. A trochę możecie sobie już jeziorka pooglądać. Widać, że tej części już ludzie nie użytkują, bo aż jakaś trawa i chwasty porosły na chodniku. Krowy znowu, to jedno. O jedy. I tam widzicie znowu miejska zabudowa, a tu po prostu kapusta, krowy, wszystko. Wszystko naraz. Wszystko naraz. Wszystko jedno, tak. Tutaj wam coś ciekawego zaraz pokażę, jeszcze musimy bliżej być. Są takie niskie domki, które są ogrodzone. I te domki to są domki dla wojskowych, bo tutaj jest też baza wojskowa. I tutaj mają tylko wojskowi wstęp. Za bardzo nie widać znowu tutaj drzewa, ale coś może będzie widać. Tu jest właśnie baza wojskowa, której nie powinnam nagrywać. Nie nagrywajmy. Tu coś nam remontują właśnie. Ta droga była nieprzejezdna przez tydzień. Coś tu robią, nie wiem. No i właśnie jesteśmy na Dolnym Osiedlu. Tu jest promenada, którą z vlogów już bardzo dobrze znacie. Nasza latarnia. I napis Erciś. Zobaczymy, czy spacerują ludzie, czy nie. Dość daleko ona się ciągnie. Kawałek można sobie pospacerować. Jak widzicie, jest bardzo szeroka. Jest i droga dla pieszych, i dla rowerzystów, i dla biegaczy. Ładnie, już coraz większe nam rosną te drzewa, na szczęście, chociaż i tak jest niewiele ich, ale no cieszę się, że chociaż tyle. Droga nad jeziorem tak wygląda. A tam jest całe osiedle. A nie będzie tak widać, prześwietla mi kamera, później wam pokażę w drugą stronę. No i mamy nad jeziorem kilka knajpek położonych na samej wodzie. O, tutaj widać właśnie osiedle. Pani sobie chodzi. O, pani sobie chodzi. I tak się cały czas ta promenada ciągnie. Ładnie dzisiaj góry widać, czasami są takie pomglone. Dzisiaj ładnie wygląda. Tutaj jest tak więcej trochę zieleni po tej stronie. Więcej tu coś drzew wsadzili.
też często właśnie ludzie po tej stronie sobie piknikują, bo co kawałek są takie domki i place zabaw, wtedy dzieciaki się bawią, a w tych domkach ludzie sobie siedzą i grillują. A to co? Panowie sprzątacze? Tak. Wow, w końcu! Dlatego tak czysto na tej promenadzie ostatnio, nie ma śmieci. Zatrudnili nam sprzątaczy, hurra! Tu jak ten, jesienny. No. Tutaj widać jesień. Tutaj też knajpka i kyftę z autobusu. O, tutaj fajne kolorki. Tak wam pokażę. No. Przyszła jesień, nie da się ukryć. Puścitło, nikogo nie ma. Nikogo nie ma, no. Może jeszcze jest za wcześnie, my to nagrywamy koło południa, więc Słońce wali na łeb. słońce wali na łeb, to nie chodzą. Po południu będą chodzić. I tutaj właśnie kończy się promenada drugim napisem Erciś. Przy takiej knajpie z wiatrakiem, z młynem. I teraz objedziemy, jeszcze wam pokażemy trochę tego dolnego osiedla. Byśmy musieli wjechać jakoś na tą ulicę, gdzie jest dom nauczyciela. Czy ty wiesz, jak tam wjechać stąd? To dobrze. Jeszcze trochę jeziorka na koniec. Tu jest rondo. To? No. A co? Rondo. Ten film będzie miał godzinę chyba. Już jest 46 minut. No to raz będziecie mieć długi. Niech oglądają całe miasto. O, jak fajnie teraz wygląda wszystko. No ale nie mogę pokazać tak, jak ty widzisz, bo się słońce odbije. Muszę pokazać tak, bo tak... nie bardzo. Muszę tutaj... A zobaczcie, jakie kolorki drzew już. Tylko mi tutaj lasu brakuje bardzo. No ale chociaż tyle. O, tu podlewają nawet. Ale ładnie, kolorowo. Będziemy skręcać w osiedle. I pokażemy wam teraz ulicę z willami. To za chwilę. Najpierw dom nauczyciela, ale tu wam pokażę, tu jest właśnie ta druga część tego parku. Właśnie takie domki do robienia grilla, co kawałek są. Bardzo fajnie wygląda. A tutaj mamy mini wesołe miasteczko.
Teraz widzę, nie działa. Wieczorami raczej tutaj ludzie jeżdżą na tych rzeczach, a coś działa. Tutaj piknikują panie. Och. Zawsze się, kurde, tak wstydzę trochę ludzi nagrywać. Już wracam. Tak, tu wracaj. Tutaj właśnie przed nami jest dom nauczyciela, czyli hotel dla nauczycieli po prostu. W całej Turcji są takie hotele. A tutaj te bloki z daleka, które widzicie, to jest właśnie nasze górne osiedle. Z tej perspektywy bardziej widać, jak to jest daleko. Op. I wesołe miasteczko. Jedzie autobus miejski do domu nauczyciela na pewno. Grillują chłopaki. Się zawsze tak wstydzę ludzi nagrywać, bo zdarza się czasem, że próbuję kogoś nagrać, żebyście mogli sobie zobaczyć takie normalne życie tutaj. To Willu kręcę, czy nie? A potem... Czy stąd? Stąd nagrywam, dobra. Musimy wrócić potem. Tutaj właśnie są takie domki, które są tutaj nazywane willami. Całe jest takie osiedle, ale nie będziemy już tam wjeżdżać. Takie bardziej nowoczesne domy. Z ogrodami. Z ogrodami. Tutaj jest cała właśnie taka ulica z takimi domami. Dobra, wjeżdżamy na osiedle. Czasem właśnie jak nagrywam jakichś ludzi i to zauważą, to niektórzy się burzą, że dlaczego ich nagrywam. No w sumie się im nie dziwię, bo ja też chyba bym nie chciała, żeby ktoś mnie nagrywał. Więc wiecie, czasem pytacie, żebym pokazała takie normalne życie ludzi tutaj. No, nie każdy chce występować. Ja się wstydzę tak nagrywać na chama. No i widzicie, tu jest właśnie dolne osiedle. Ono jest mniejsze niż górne. Ale zobaczcie, wygląda znowu tak jak nasze. Znowu takie same bloki. Stoki po prostu zazwyczaj wygląda tak samo. Jedynie co, to może się różnić wysokością bloków. Tutaj bloki są takie niskie właśnie z tego względu, że tutaj jest teren zagrożone trzęsieniem ziemi i nie mogą być budowane bloki wyższe niż te. Tutaj znowu takie suche pole niewykorzystane. To jest teren w razie trzęsienia ziemi. Tak, to jest teren w razie trzęsienia ziemi, żeby ludzie tutaj się zebrali. Ale też nie rozumiem, bo w ogóle nie jest uporządkowane, jest pełno jakichś kamieni. Jakby teraz się wydarzyło trzęsienie ziemi w nocy i po ciemku bym miała tam biec, to nie wiem. Trochę tak dziwnie, no. No tak to wygląda, widzicie. Takie samo osiedle jak i górne, tylko położone bliżej jeziora. Tutaj też jest Site, zamknięte osiedle, kawałek widać.
zwana taka wiata. W niej odbywa się bazar, akurat na dolnym osiedlu w niedzielę. U nas na górnym w sobotę też mamy takie coś. Do bankomatu. Okej. I stąd właśnie widzicie znowu bloki. Tam jest górne osiedle. Zaraz będziemy tam wjeżdżać. Tylko się tutaj zatrzymamy przy bankomacie. Bo na górnym osiedlu... Potrzebujesz? No nie wiem. No pomówiłeś, że jadę do bankomatu przed chwilą? Jadę prosto. Mówię. No dobra, no to jedź, jak nie potrzebujesz. To dobrze nawet. No dobrze, no to tak to wygląda. I teraz z powrotem będziemy wjeżdżać do góry. Także zobaczycie, jaką mamy odległość z nad jeziora, z dolnego osiedla na nasze osiedle z powrotem. Tutaj właśnie będzie znowu to rondo, które wam pokazywałam, jak zjeżdżaliśmy na dół. Tutaj te niskie budyneczki to wszystko są mechanicy samochodowi. Jak coś się dzieje z autem, to tutaj Nuri przyjeżdża. I tutaj znowu ludzie stoją, czekają na autobus. A my wjeżdżamy do góry. I jesteśmy znowu na górnym osiedlu. I my jezioro widzimy stąd w taki sposób. A tutaj właśnie skraj osiedla, gdzie mieszkamy. Dlatego mamy widok na takie pole, na którym często chodzą owce. Bo akurat na skraju osiedla jesteśmy. Tam z daleka widać jakąś inną wioskę. Jesteśmy. I tak to wygląda. Nie wiem, jak ja to zmontuję, czy w ogóle będę coś wycinać, czy po prostu wam tak naturalnie puszczę, jak cała ta droga wygląda. Ale jeśli zrobię to naturalnie, to będzie chyba najdłuższy odcinek na naszym kanale. Dajcie znać, czy wam się podobało, co myślicie, jak to nasze miasteczko wygląda. No, a my widzimy się za tydzień. Proszę pana, proszę się pożegnać też. Do zobaczenia. Görüşürüz. Görüşürüz.